Czy można nie chodzić do szkoły? Jak wtedy może wyglądać nasza edukacja? Czy warto zdecydować się na edukację domową? O powyższych dylematach oraz wielu możliwych ścieżkach edukacji porozmawiamy z Oliwią Bartosik, która od kilku lat poszukuje rozwiązań w zakresie edukacji alternatywnej. Aktualnie pracuje w szkole w chmurze, w której działa w zespole kształcenia specjalnego, odpowiada na pytania przez telefon i na czacie, organizuje wydarzenia na żywo, głównie dla licealnej części społeczności szkoły w chmurze. Czy można w ogóle nie chodzić do szkoły? Tak, jest to możliwe. I też głównie tutaj Iza delikatnie wprowadziła nas w ogóle do świata edukacji alternatywnej, ale ja szczególnie się skupię tutaj na edukacji domowej, bo jest mi po prostu ona najbliższa i moim zdaniem po prostu ona jest najbardziej skalowalna i najbardziej dostępna dla wszystkich. Też w imieniu Szkoły w Chmurze powiem, że to też jest taki model, na którym my się najbardziej skupiamy. Po prostu wiemy, że na dany moment jesteśmy w stanie nim dotrzeć największej grupy osób. Czym jest edukacja domowa? Edukacja domowa to jest takie uproszczenie. Jeśli byśmy chcieli to jakoś formułować prawnie, to jest to realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą. I tutaj jest też bardzo ważny kawałek tego, że po 18 już nie można przejść na edukację domową. Przynajmniej w szkole w chmurze tak to się z tego trzymamy. No bo właśnie z tego, co przed chwilą przytoczyłam, czyli że jest to realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą, po 18 już tego obowiązku nie ma. Tak naprawdę edukacja domowa możliwa jest do realizacji wszędzie, w każdej szkole, nawet w takiej zwykłej szkole stacjonarnej, tyle że ja bym tego nie polecała. Jeśli nie wie po prostu, jak się prowadzi edukację domową, zdecydowanie bardziej skłaniałabym się do wyboru szkoły, która się specjalizuje w edukacji domowej, którą już prowadziłam od lat i po prostu w której materiał macie konkretny do przerobienia i macie takie zaufanie, że szkoła nie będzie przepytywała Was dosłownie z każdego tematu, który powinniście normalnie zrealizować w szkole. No, takimi przykładami szkół jest właśnie m.in. szkoła i liceum w chmurze, ale inne szkoły to jeszcze Montessori Mountain School, szkoła Moraczewskich, Benedykta i tych szkół naprawdę trochę jest w każdym województwie. Pewnie jest też kilka innych takich mniejszych szkół, które po prostu przyjmują uczniów do siebie w tym systemie edukacji domowej. Szkoła w chmurze prowadzi także zajęcia stacjonarne. Czym różnią się one od lekcji w takiej normalnej szkole? Całkiem sporo jest różnic. Liceum stacjonarne opiera się na kilku takich filarach, fundamentach. No jednym takim oczywistym filarem są po prostu zajęcia, są lekcje, ale one są prowadzone nieco inaczej, bo są prowadzone w takiej formie mocno warsztatowej i na przykład jeśli w zwykłej szkole lekcja trwa 45 minut, to tutaj bardzo często jest tak, że trwa godzinę 20, godzinę 30, więc tutaj w zależności po prostu od planu. Ale też jest ważne to, że uczniowie sobie samodzielnie tutaj układają plan, czyli taką podstawę, którą każdy musi zrealizować, to jest chodzenie na polski, matematykę, angielski i drugi język obcy w tej formie podstawowej, plus dobierają sobie na początku 3 rozszerzenia, a później chyba w drugim półroczu mogą zrezygnować z jednego i mieć tylko 2. No i nie jest to tak podzielone, że mat, fiz, biolchem, tylko po prostu dobieramy sobie rozszerzenia, które faktycznie nas interesują i na początku roku mają taką możliwość pochodzić sobie na wszystkie dostępne rozszerzenia i wybrać po prostu te, które na przykład nauczyciel fajnie prowadzi. Żeby to nie była decyzja na zasadzie albo zawsze lubiłam biologię, to pójdę dalej na biologię, tylko żeby to była taka decyzja w takim kontekście, jaki nauczyciel to prowadzi, w jakiej formie, tak żeby to w ogóle sobie móc sprawdzić. To jest jedna z rzeczy, czyli takie standardowe zajęcia jak w szkołach. Inną kwestią jest robienie projektów, które tutaj jest też mocno poruszana i ważna, czyli tak projektów, które faktycznie mają jakąś zmianę wprowadzić, które mają być realnym działaniem dla świata. No i tutaj uczniowie sobie realizują projekty albo indywidualne, albo w grupach i na przykład robią swoją rakietę, robią jakieś swoje projekty z programowaniem związane, prowadzą swoje warsztaty, więc jest trochę tego. Inną taką kwestią jest na przykład to, że w maj jest takim miesiącem praktyk, czyli uczniowie przez 2 tygodnie nie chodzą do szkoły, ale za to gdzieś łapią się w firmach albo w jakichś miejscach, które z nami współpracują właśnie na praktyki i mogą tam sobie zaliczyć. Powiem szczerze, nie pamiętam ile tam jest godzin tych praktyk, ale jakoś 2 tygodnie chyba im wychodzi. No ważny na pewno jest taki kontekst tego, że to jest społeczność, że bardzo nam zależy na tych relacjach, na budowaniu grupy, społeczności, patrzenie jakie są procesy grupowe. Dużo takich jest pytań o to, jak podejmujemy decyzje, jak rozwiązujemy konflikty, więc to jest też bardzo istotne z mojej perspektywy, czyli tutaj co tydzień w czwartek są spotkania społeczności, godzinne około. Ja byłam akurat na ostatnim spotkaniu społeczności, więc tam był taki kawałek psychoedukacyjny, też w kontekście trochę wojny, gdzie ja mam wpływ i jak mogę o siebie zadbać. Tak ja usłyszałam to, o czym tutaj rozmawiali.
ale też omawiają takie po prostu bardzo przyziemne rzeczy, które na przykład, czyli jak zaliczamy przedmioty. Akurat tutaj jeszcze właśnie jest rozpiska. Coś o praktykach było, o feedbackach od nauczycieli, bo właśnie to, co się też różni tutaj, to że uczeń i nauczyciel jakby mają taką większą otwartość na dawanie sobie wzajemnie feedbacku. Czyli wiemy, że nauczyciel tu jest dla nas i nauczyciel też wie, że jakby jest tutaj z pasji i nie musi tutaj być, ale że faktycznie chce się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami, więc tutaj jest fajna ta współpraca pomiędzy uczeń i nauczyciel i wiemy, że możemy mówić, co potrzebujemy, albo jakoś faktycznie weryfikować, czy ta forma prowadzenia zajęć dla nas działa i to, jaki materiał jest realizowany, czy to jest ten materiał, który chcemy teraz realizować. No i powiedziałam też o tym, że uczniowie chodzą na podstawowe zajęcia, czyli polski, matematyka, angielski, drugi język obcy plus rozszerzenia, ale przecież w szkole jest więcej. A właśnie, szkoła stacjonarna różni się tym, że tutaj są uczniowie zapisani jako do szkoły stacjonarnej, jako do fizycznej szkoły, a nie na edukację domową, co czasami jest rozwiązaniem dla szkół alternatywnych, że robi się szkoła miejsce fizyczne, ale i tak uczniowie są w edukacji domowej. To tutaj tak nie jest. Tutaj uczniowie normalnie chodzą i muszą mieć obecności na lekcjach, oceny na półrocze wystawione, bo w edukacji domowej nie ma tych ocen na półrocze, tylko na koniec roku. I te lekcje, których nie ma stacjonarnie, uczniowie też realizują je na platformie. Czyli tutaj podobnie jak w edukacji domowej, tylko że tutaj już uczeń, jeśli jest w szkole stacjonarnej, to musi zrobić te zadania na platformie, żeby mieć wystawioną ocenę na koniec. Czy mogłabyś wyjaśnić pojęcie szkoła demokratyczna? Bo tak naprawdę to pojęcie nie jest jednolite. Każda szkoła demokratyczna jest trochę inna, albo nawet bardzo inna i też myślę, że to jest jakieś spektrum demokratyczności szkół wolnościowych, ale takie, tak z mojej perspektywy, gdybym miała nazwać to, co jest takie właśnie szczególnie ważne w tych szkołach, to, że uczniowie podejmują samodzielnie decyzje, na jakie przedmioty chcą chodzić, z jakich lekcji chcą korzystać, a z jakich nie. No, mają dużo więcej autonomii i wolności o decydowaniu o sobie i są traktowani znacznie bardziej podmiotowo, co wydaje mi się jakąś taką oczywistością w ogóle. Ale tak, no to jest jedna rzecz, czyli podejmują bardziej indywidualne decyzje, ale też jest właśnie bardziej taki kontekst społeczności w tych szkołach demokratycznych, czyli znowu jak my jako grupa działamy, jak my podejmujemy decyzje, jak rozwiązujemy konflikty. No, czyli też często też jest bardzo dużo właśnie kręgów, spotkań społeczności. Nie wiem, czy coś tu jeszcze mogę dodać, tak żeby to było jakąś taką prawdą ogólną, bo trudno powiedzieć jakąś prawdę ogólną o tych szkołach demokratycznych, bo one się bardzo różnią. Dla kogo jest edukacja domowa? Moim zdaniem jest dla każdego, kto chce po prostu, dla każdego, kto ma otwartość na to, że na początku na przykład w jego środowisku domowym, bo chyba to jest najtrudniejsze, że środowisko na to się patrzy niekoniecznie przychylnie i są jakieś głosy właśnie, że będziesz aspołeczny, nie będziesz nic uczyć. Dla mnie tutaj jest po prostu dużo różnych konceptów, które wynosimy ze szkoły systemowej po prostu i jakoś na początku nam zależy na tych ocenach, na realizowaniu całych podręczników, ale też dla mnie jest ważne to, żeby zaznaczyć, że edukacja domowa to nie jest przenoszenie szkoły do domu. To nie jest siedzenie przy książkach po 7-8 godzin dziennie. To nie jest robienie sobie samemu kartkówek, przynajmniej nie dla mnie. Oczywiście można to robić, ale no, gdzieś ja jestem na tej skali bliżej strony takiej unschoolingowej, czyli wierzę w to, że po prostu nauka to jest przyjemność, że to jest taka nasza ciekawość naturalna, która z nas wypływa. Już jest powodem do tego, że w ogóle nie potrzebujemy brać na twardo, teraz się uczę przez godzinę dziennie o czymś tam do egzaminu, że jakby w ogóle dla mnie się kierunek zmienia, czym jest edukacja. Jak sobie o tym myślę, to dla mnie to jest taki kierunek od wewnątrz do zewnątrz, czyli co ja chcę się faktycznie nauczyć, co mnie interesuje, co mnie pociąga, jakie mam pytania, co chcę odkryć. Zamiast takiego masz podręcznik, masz wszystkie odpowiedzi w tym podręczniku i się tego naucz. I dla mnie to jest przede wszystkim o zmianie kierunku i myślenia o tym, czym jest edukacja i czym jest ta nauka. No więc dla kogo jest ta edukacja nowa? Dla wszystkich chętnych, dla wszystkich, co chcą, dla wszystkich, co chcą w ogóle spróbować, bo pamiętajcie, że przechodząc na edukację domową, to też nie jest droga bez wyjścia. Można przejść na pół roku i po pół roku zrezygnować i wrócić do szkoły systemowej, ale dla mnie jest ważne to, żeby w ogóle próbować, po prostu. I chyba też o tym jest dla mnie w ogóle taki wiek nastoletni i nie wiem, czy dziecięcy, ale też zastanawiam się, że po prostu nastolatkowie też mają taką gotowość do próbowania różnych rzeczy, więc podpowiadam, że można też spróbować i to i później z tego wyjść, jeśli dla kogoś nie będzie działać taka forma edukacji. Czy edukacja domowa jest dla osób tylko silnie zmotywowanych, ambitnych i wiedzących, czego chcą? No nie.
No, wydaje mi się, że zarówno dla tych i dla tych, czyli jeśli wiesz, że chcesz po liceum iść na studia medyczne, super, to myślę, że edukacja domowa będzie dla Ciebie, bo będziesz się mógł skupić na tym, żeby całymi dniami siedzieć nad biologią i chemią i jeszcze jakimś blokiem, który jest Ci potrzebny, przypuszczam, że matematyka, ale jeśli nie wiesz, co chcesz robić, to też jest fajny czas, żeby po prostu odkrywać, żeby próbować różnych rzeczy, żeby chodzić na różne zajęcia, na które normalnie byś nie miała czasu chodząc do szkoły, bo po szkole i tak masz szkołę w domu. Co na to rodzice? No ja do końca swoich rodziców do ostatniej pory nie przekonałam. Ja miałam takie trochę jeszcze chyba szczęście, że miałam już te 18 lat się zbliżało i tak wiedziałam, i tak przejdę. I no oni już wtedy, no dobra, jak i tak przejdziesz, no to okej. W edukacji domowej jest tak, że zwykle, jeśli jest podstawówka, no to rodzic zwykle decyduje o tym przeniesieniu ucznia. Oczywiście często to robią jakby w porozumieniu i pytają się dziecka, czy chcą, ale najczęściej to jest po prostu inicjatywa rodzica. No w liceum jest trochę inaczej. Tam już jest często inicjatywa licealisty, ucznia, no i też przez to często jest blokada ze strony rodzica. Ale jakby nie jest to reguła, bo też czasami rodzice wynajdują edukację domową dla swoich dzieciaków, już tych starszych, ale no jednak zauważam to, że zdecydowanie częściej licealista myśli nad tym, jak sobie pomóc, jak siebie wesprzeć i to oni zwykle wchodzą z tym impulsem. I teraz chyba też powiem o czymś takim trudnym, że zauważam coraz bardziej, że coraz więcej rodziców wydaje mi się, że jest skłonna do tej edukacji domowej, bo widzę to już jako ostatni ratunek dla swojego dziecka. I to jest w kontekście problemów psychicznych, depresji, stanów lękowych. No i tak coraz częściej przychodzą do nas do szkoły, może do liceum osoby, które po prostu no, są w jakimś dużym kryzysie takim emocjonalnym i to jest jakby jedyny sposób, żeby w ogóle im pomóc, bo już nie są w stanie wstać z łóżka i pójść do tej szkoły. Więc no ci rodzice już po prostu chyba decydują się najczęściej z takiej ostateczności dobra dla dziecka, że to jest naprawdę jedyne jakby rozwiązanie, żeby na teraz pomóc dziecku. Niestety. I ja mam bardzo dużo smutku i żalu, że w ogóle jesteśmy w takim momencie, że osoby wybierają po prostu edukację domową, bo to jest ostatni ratunek. I nie wiem, jak jeszcze dużo się musi wydarzyć, żeby tak to ogólnie system zrozumiał, że to nie działa dla uczniów, nie działa on dla nauczycieli i że każdy się w nim czuje coraz gorzej. Od jakiego wieku można przejść na edukację domową? Co myślisz o najmłodszych w tym temacie? No, dla mnie osobiście, gdybym była rodzicem, to myślę, że od początku ja bym wybierała taką ścieżkę. No tyle, że nie myślę, że to jest dla każdego, żeby od początku to robić, bo jednak tak jak wcześniej też wspominałam o tym, że tutaj w tych młodszych klasach na pewno rodzic jest bardzo potrzebny. Chociażby u nas w chmurze to wygląda tak, że rodzic jest chociażby potrzebny do tego, żeby wydrukować dziecku kartkę, gdzie ma kartę pracy. Więc to są takie bardzo przyziemne rzeczy, ale ten rodzic jest gdzieś potrzebny i sam fakt tego, że też dzieci w tym wieku 7, 8, 9 lat jeszcze potrzebują takiej opieki po prostu rodzica, czy jakiegoś dorosłego, który jest obok. Więc tak długo jak dziecko potrzebuje faktycznie jakiegoś dorosłego mieć blisko, no to tutaj też się potrzeba zastanowić, czy jesteśmy w stanie to zapewnić naszemu dziecku. Nie uważam, że przechodzenie wcześniej na edukację domową jest gorszym czy lepszym pomysłem. Ja raczej zawsze mówię edukacja domowa tak, edukacja alternatywna tak. No, tylko że też jak rodzina jest w stanie się zorganizować, bo to jest ważne w tych młodszych klasach, więc dużo zależy od tego, jakie mamy możliwości i zasoby. Do szkoły można się zapisać od pierwszej klasy jako takiej. Do zerówki też przyjmujemy osoby na edukację domową, tylko że tutaj jeszcze mamy wtedy współpracę z Zieloną Wieżą, czyli z przedszkolem, które przyjmuje dzieci do zerówki na edukację domową. Tyle, że tam właśnie nie macie materiałów, ale też nie macie egzaminów, bo po prostu w zerówce nie ma materiału do zrealizowania, który później byłby jakoś do zweryfikowania. W pierwszej klasie dostajecie drzewko kompetencji na 3 lata. Takie drzewko ma około 80 listków i to są takie kompetencje w stylu znam alfabet, umiem liczyć do 20 i są takie 3 gałązki podzielone na wiedza o świecie, matematyka i polski. I na dany rok wybieracie sobie około 25 listków, z których będziecie mieć egzamin na koniec roku. Ale znowu, ta sama pula zadań jest w kartach pracy. Czyli jeśli przerobicie wszystkie karty pracy z tych 25 wybranych przez Was listków, to macie pewność, że na egzaminie pojawią się tylko zadania z kart pracy. Jak wygląda procedura przechodzenia na edukację domową? Żeby przejść na edukację domową,
Na ten moment nie potrzebujecie tak naprawdę niczego oprócz wniosku, który się składa do szkoły. Kiedyś była potrzebna opinia, no ale tutaj też pandemia temu sprzyjała i po prostu po pandemii został ten obowiązek zniesiony, opinii z poradni. I to jest co do formalności, czyli u nas w szkole może to wygląda tak po prostu, że dostajecie wniosek, który wypełniacie najpierw elektronicznie, a później dostarczacie papierowe dokumenty. I tam są dosłownie 3 kartki, więc nie jest tego dużo. A też sama jak przychodziłam na edukację domową, to się bałam, że będzie z tym jakoś bardzo dużo formalności związanych i cały proces będzie trwać miesiącami albo i latami. Ostatecznie okazuje się, że można to zrobić nawet w jeden dzień. Jest to całkiem szybkie i proste, ale taka standardowa procedura u nas w szkole trwa około 2 tygodni, więc to też tak dla jasności, bo nie często słyszę to pytanie od rodziców, ile w ogóle trwa przeniesienie się do szkoły w chmurze. Pierwszy krok, dużo się dowiedzieć, dużo poczytać, żeby w ogóle przejrzeć sobie, dlaczego ja chcę przejść na edukację domową, co by to mi miało dać, jakie moje potrzeby ma to zaspokoić i na jakie odpowiedzieć potrzeby. No i po prostu zdobyć informację, czym jest ta edukacja domowa i sprawdzić sobie właśnie, jakie są moje potrzeby, jaka szkoła będzie dla mnie odpowiednia, albo co szkoła oferuje, żeby móc tak świadomie podjąć decyzję. Czyli to jest pierwszy krok. Duży research wewnątrz siebie i na zewnątrz. Jakie są opcje? Drugie, no to jest podjęcie decyzji, porozmawianie z rodzicami i podjęcie decyzji, która szkoła konkretnie. Już może tutaj też dowiedzenie się od szkoły, jak u nich wygląda przejście na edukację domową. No i takim kolejnym krokiem do szkoły w chmurze jest to, że wypełniacie formularz na stronie naszej szkolawchmurze.org, wypełniacie elektroniczny formularz, później Wam przychodzi już taki 5-stronnicowy wniosek, który jest jednoznaczny z tym, że się do nas zapisujecie. Później w PDF-ie się generuje do wydrukowania dokument, drukujemy go, podpisujemy, przysyłamy albo przywozimy do szkoły. No i jesteśmy zapisani. Dostajecie decyzję i od momentu wydania decyzji jesteście już uczniami szkoły. Dlaczego ktoś mógłby rozważać przejście na edukację domową? U mnie jest to tak, że od kilku dobrych lat co chwilę albo się przewija i słyszę ja, albo sama to wypowiadam, że szkoła systemowa nie działa. Dla mnie to było takie oczywiste od zawsze, bo już w dość młodym wieku zauważyłam, że to jakby na jakie potrzeby szkoła ma odpowiadać, czyli potrzeby ciekawości, potrzeby rozwoju, kontaktów, no były jakby zupełnie nie tam, nie w tym miejscu. Tak się zastanówcie, czy wasza potrzeba ciekawości świata została tam zaspokojona. Bo ja wczoraj sobie przemyślałam, jakie 3 rzeczy, które naprawdę mnie w życiu ciekawiły, szkoła jakby mi dała. Czy jakby szkoła odpowiedziała na jakiekolwiek 3 rzeczy, które mnie serio interesowały. I doszłam do tego, że o kurczę, nie. No i trochę to jest dla mnie takie zaskoczenie, że po tych 14 latach edukacji w szkole systemowej nie mam jakichś wielu relacji, które by były dla mnie stałymi i bardzo wartościowymi relacjami, co mi pokazuje po prostu to, że nie da tam się, może da się, ale ja sama tego nie miałam zrobić w szkole systemowej, żeby zbudować głębsze relacje, które przetrwają na lata. To jest jedna rzecz. Druga to ta ciekawość, no bo wydaje mi się, że każdy, jak przychodzi do szkoły, to ma jakieś pytania w sobie. No nie wiem, jak zbudowany jest atom, chociaż może nie każdego to aż tak ciekawi. Chociaż mnie zawsze zastanawiały pytania dlaczego. Dlaczego tu są góry, dlaczego tu jest morze i tak dalej. I też mam takie poczucie, że do dzisiaj nie wiem i jakoś sama szukam. No więc chcę trochę to nazwać, że szkoła nie odpowiada na potrzeby, na to, co z założenia miała robić. Nie realizuje tego po prostu. I dla mnie to było takie oczywiste, że trzeba tego szukać gdzieś indziej, w innych miejscach. No i otóż to sposobem trafiłam do coś takiego jak edukacja alternatywna, demokratyczna, w to wchodząca i edukacja domowa. I edukacja domowa wydała mi się najbardziej dla mnie, z tego względu, że byłam ze wsi i nikt nigdy nie słyszał o czymś takim jak szkoła alternatywna, czy demokratyczna, czy nawet społeczna, które są jakoś bardziej popularne. I tak postanowiłam, tak, edukacja domowa to jest coś, co wiem, że dla mnie by działało i widzę, że po pandemii jakoś też jest w dużej ilości młodych ludzi i też ich rodziców takie dojście do tego wniosku, że tak, że szkoła to nie jest miejsce, gdzie faktycznie ludzie się uczą, a bardziej odtwarzają. No i też wydaje mi się, że mamy większą odwagę po prostu do zmian jakichkolwiek po pandemii, bo widzimy, że coś innego jest po prostu możliwe. Ale mam taką myśl, że w sumie jeśli ktoś przychodzi na tą edukację domową, to też z jakichś powodów. I może tym powodem było, no nie wiem, chociażby niechęć do wczesnego wstawania rano. Na przykład są osoby, które po prostu nie chcą wstawać na 8 rano do szkoły i spoko. Więc jeśli
to jest czyjś powód do tego, żeby przejść na edukację domową, że chcą zaczynać naukę o 10 czy o 11 i realizować ten sam program, który by zrobili i tak w szkole podczas zajęć, to myślę, że to jest spoko i nie trzeba robić nic poza tym. Ale tak jak też wcześniej mówiłam, według mnie edukacja domowa to jest dobry czas, żeby po prostu szukać. Więc jeśli ktoś ma w ogóle intencję szukania tej swojej pasji, zajawki, czy ja to czasem nazywam misji, no to będzie to robić. Ale jeśli nie chce jakby szukać tej pasji i jakiejkolwiek mieć, no to czy będzie w szkole systemowej, czy będzie w edukacji domowej, to nie ma znaczenia moim zdaniem. I w edukacji domowej, i w takiej tradycyjnej można mieć pasję i chcieć ją rozwijać i robić to, no tylko, że to jaką korzyść widzę z tego, że się przenosisz na edukację domową, to masz więcej czasu na tą zajawkę, jeśli potrzebujesz tego czasu. Bo może być tak, że na przykład, nie wiem, godzina po szkole Ci wystarcza na to, żeby tą pasję rozwijać i to też jest wtedy w porządku. Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły? No to chyba to już to, co trochę powiedziałam, czyli właśnie na czym Wam tak naprawdę zależy. Czyli czy chcecie realizować cały materiał od deski do deski, z każdego przedmiotu powiedzmy tak samo bardzo i głęboko i szczegółowo, czy właśnie zależy Wam po prostu na tym, żeby z danych przedmiotów tak się prześlizgnąć i zdać i po prostu wiedzieć takie minimalne, wymaganą podstawę programową. Jak wygląda typowy dzień na edukacji domowej? No znowu, dni wyglądają bardzo różnie i pewnie ile osób, tyle pomysłów na to. Myślę, że tutaj to się będzie bardzo różnić od tego, czy ktoś potrzebuje więcej struktury, czy ktoś potrzebuje mniej struktury. Generalnie pamiętajcie o tym, że tak naprawdę edukacja domowa to jest odpowiedzialność przede wszystkim ucznia. Przy młodszych dzieciach widzę, że jeszcze w dużym stopniu rodzica. Tutaj dzieci w klasach 1-3 podstawówki na pewno tutaj jest bardzo duże wsparcie rodzica potrzebne. No ale im jesteśmy starsi, tym myślę, że coraz bardziej to jest po stronie nastolatka albo już starszego dziecka. I o ile wydaje mi się, że fajnie sobie rozplanować na początku, jak się przychodzi do edukacji domowej, to myślę, że fajnie sobie tutaj rozplanować tą swoją pracę w ciągu całego roku, żeby nagle się nie obudzić z przysłowiową ręką w nocniku i nie zdawać wszystkiego po prostu w ostatnim miesiącu, bo naprawdę wygenerujecie sobie bardzo dużo stresu, a między innymi po to odchodzimy ze szkoły, żeby tego stresu mieć trochę mniej i przynajmniej, żeby on nie był taki permanentny, więc to, co jest dla mnie ważne, to też, żeby sobie planować tę pracę i jakbyście chcieli właśnie zdawać egzaminy w czasie i co jest dla Was najłatwiejsze i ja sama bym proponowała zdawać najłatwiejsze egzaminy na samym początku, tam gdzie jest mniej materiału i też widzę, że uczniowie tak sobie często tę pracę rozplanowują. Że najpierw przedmioty, które są najłatwiejsze, a później na koniec zostawiają te, które wydają mi się najtrudniejsze. No i to jest taki na przykład jeden pomysł na to, jak sobie można planować w ogóle pracę, czyli taki system blokowy. Dzielę sobie przedmioty na różne bloki i powiedzmy, że tak jak jest to w chmurze taka możliwość, że zdajecie już od września czy tam października egzaminy, to sobie rozkładacie na przykład po 2 przedmioty na miesiąc albo po 1 przedmiocie na miesiąc i się uczycie do tych egzaminów z danego przedmiotu. Realizujecie cały zakres przedmiotu w 1 miesiąc. Ja wiem, że to trochę może brzmieć też abstrakcyjnie, no bo kurczę, siedzimy w szkole cały rok szkolny, czyli te 10 miesięcy i chodzimy na te lekcje po godzinę, po 2 w tygodniu, a czasami z polskiego po 4-5 albo i więcej. A ktoś sobie nagle przychodzi i mówi, że no możesz sobie w miesiąc realizować całą podstawę programową. I serio, jest to wykonalne. Naprawdę. I nie wiem, czy osoby, które nas tutaj słuchają, czy mają taką świadomość, że podstawa programowa jest dużo mniejsza i znacznie mniej obszerna niż to, co nam się podaje w szkole. I to też chcę, żeby to wybrzmiało, że robimy naprawdę dużo więcej niż musimy, niż wymaga tego jakieś założenie systemowe. Tak sobie sami pomyślcie, czy naprawdę ten system dla Was się sprawdza osobiście. Wydaje mi się, że w przypadku młodszych dzieci jest dużo więcej struktury i dużo bardziej rodzice planują taką rutynę tego, jak to będzie wyglądać. W przypadku licealistów wydaje mi się, że jest już naprawdę bardzo różnie, bardzo, bardzo różnie. I o ile właśnie niektórzy w ogóle nie mają struktury i po prostu przychodzą zdać egzaminy, tak wiecie, z marszu, to niektórzy się też długo przygotowują do nich i też im zależy, to zależy jaką Wy sobie trochę przyjmiecie taką filozofię swoją na tą naukę. Więc to, co bym polecała, to chyba samemu sobie sprawdzić ze sobą, jakie ja w ogóle mam cele, potrzeby, wartości, bo to chyba też jest istotne w tym kontekście i polecam po prostu robić dużo rzeczy. Też wiadomo, w takiej dbałości o siebie i nie przepracowywaniu się, ale to jest super czas, żeby naprawdę
zobaczyć w ogóle, co jest w świecie możliwe, jakie są opcje. Ja tak jak wykorzystałam ten swój rok w edukacji domowej, no to w ogóle jest całkiem ciekawy kawałek, bo ja przez ten rok w ogóle się nie uczyłam tego, co jest do szkoły, a wiecie, klasa maturalna, takich stricte rzeczy nie otworzyłam ani razu podręcznika. Jedyne, co robiłam, to co drugą sobotę robiłam po 10 zadań z arkuszy maturalnych z matematyki. Matematyka była tym przedmiotem, którego się jakoś najbardziej obawiałam i powtarzałam sobie z repetytorium do matury. I miałam taki też spokój, bo właśnie, dlaczego miałam tyle spokoju, gdzie zwykle w stacjonarnych szkołach jest taka gloryfikacja tej matury, że to jest takie ważne, że tyle trzeba się uczyć i najlepiej to już zacznijmy w 8 klasie podstawówki się uczyć tej matury. No to ja miałam dużo takiego spokoju, bo też w ogóle wcześniej rozważałam, czy w ogóle pisać tę maturę. Ostatecznie się zdecydowałam, że tak i też fajnie jakby w ogóle zadać sobie pytanie, czy po co mi jest ta matura, czy ona mi się do czegoś przyda, tak żeby właśnie nie iść takim, wiecie, prostolinijnością, że albo może się kiedyś przyda, chociaż ja sama wychodzę z tego założenia, że może się kiedyś przyda, spoko. Jeśli mogę to zrobić małym nakładem swoich sił, jakiejś energii, czasu, to w sumie czemu by tego nie zrobić? No, ale myślę, że mega istotne jest to, żeby w ogóle sprawdzić, po co mi coś i co mi to da. Czy ja to naprawdę wybieram świadomie, czy po prostu wybieram to, bo tak robią wszyscy. No i to jest na przykład dla mnie bardzo związane z tym wychodzeniem ze swojej bańki informacyjnej, co nie? Bo też mamy masę różnych przekonań związanych z tym, że jeśli nie pójdę na studia, to nie wiem, będę mniej wartościowym człowiekiem, będę mniej zarabiać, co też nie jest prawdą. Albo jak nie napiszę matury, to dokończcie sobie, jakie wy macie przekonania. Ja ich trochę miałam i pewnie nadal trochę mam, ale jakoś tak przyglądam się im i staram się weryfikować, czy to przekonanie mnie wspiera, czy w ogóle, czy tylko jakby powstrzymuje mnie przed zrobieniem, no na przykład wyprowadzeniem się z domu, spełnieniem jakiegoś swojego marzenia, przed podróżowaniem. Także polecam sobie sprawdzić ze sobą. I to jest to, że się nie uczyłam, albo się uczyłam bardzo mało i tylko robiłam te 10 zadań z matmy w weekendy. Ale to, co na przykład na co miałam czas, to pracowanie, robienie stażów, praktyk i tym otóż sposobem mogłam zdobyć doświadczenie pracy w przedszkolu i w żłobku, co wydaje mi się w ogóle super opcją, bo ja wcześniej chciałam iść na studia pedagogiczne i miałam pomysł, że tak, na studia pedagogiczne, no i będę później pracować po prostu w jakimś przedszkolu albo w szkole i będę się opiekować dzieciakami. No i poszłam na ten staż do praktyki i się okazało, że kurczę, po pół roku chyba to jakoś było. Kurczę, to chyba nie tędy droga i że jakoś bardzo mnie w ogóle ten czas zmęczył. Więc to dlaczego to w ogóle mówię? No to po to, żebyście właśnie też pomyśleli, co byście na przykład chcieli robić za 5 lat, albo za 4 lata, albo tam po studiach i zaczęli to robić i spróbowali już to zrobić dzisiaj. Zrobić to dzisiaj, żeby też w ogóle sprawdzić, czy moje wyobrażenie o tym, jak to będzie wyglądać, czy ono jest w ogóle prawdziwe i czy faktycznie będzie mi się ono tak bardzo podobać. No bo to też jest takie częste doświadczenie, że ktoś idzie na studia, później pierwszy rok praktyk, po czym się okazuje, że w ogóle nie tędy droga. Więc bardzo polecam Wam naprawdę próbować masę różnych rzeczy, robić swoje projekty. No właśnie, zwolnienie z teorii to jest taka przestrzeń, gdzie właśnie super rozwijać swoje pomysły i jakieś inicjatywy społeczne. I to też na przykład uczniowie, których ja znam w edukacji domowej, korzystają dzięki temu. Korzystają z tej opcji zwolnionych z teorii i robienia swoich projektów. Czy jakieś inne pomysły na to, jak wykorzystać czas w edukacji domowej. Jak ja przychodziłam na edukację domową, miałam takie wyobrażenie, to teraz będę robić dużo rzeczy. No i trochę tak się wciągnęłam w takie, że zapomniałam po prostu o życiu, o jakiejś rutynie, o tym, że po prostu mogę wstać, zrobić sobie herbatę i poczytać książkę. To też jest myślę ważne, żeby znaleźć sposób najbardziej działający dla Was. Częste pytanie. Czy na edukacji domowej ma się znajomych? To jest moje ulubione pytanie, bo czy znajomych się poznaje tylko w szkole stacjonarnej, takiej zwykłej? No dla mnie nie. To, co wydaje mi się najtrudniejsze, to właśnie w momencie, kiedy ktoś jest z małej miejscowości i tam jest trudno o rówieśników, tak normalnie po prostu. I tak ja sobie przypominam, że kurczę, mi było naprawdę trudno znaleźć znajomych na mojej wiosce, więc to może być duże utrudnienie, ale w momencie, kiedy mieszkacie w dużym mieście, to już mi się takie trudne nie wydaje. Ale pamiętajcie o tym, że żyjemy w czasach, gdzie mamy internet i naprawdę te relacje jest bardzo łatwo nawiązywać. Też ten kontakt na żywo jest na pewno dla mnie jest bardzo nieoceniony. Po prostu bardzo lubię się spotykać na żywo i bardzo sobie to cenię. No ale to też są takie opcje, na przykład
warsztatów weekendowych. Wiecie, jakby naprawdę jest masa opcji, żeby poznawać ludzi. Zarówno jak się chodzi na zwykłej szkoły i zarówno jak się jest w edukacji domowej, ale to, co na przykład robią szkoły, no to tworzą grupy społecznościowe na Messengerze. My mamy akurat swój Discord, więc tam sobie rozwijamy tę naszą społeczność na Discordzie. My też rozwijamy taką opcję wydarzeń online, gdzie właśnie zawsze jest jakaś treść, na przykład kreatywne pisanie, jakiś warsztat, no ale oprócz tego to ma też zawsze taki kawałek integracyjny, że w ogóle uczniowie mogą się poznawać. Tak jak sobie obserwuję, to szkoły czasami organizują jakieś wspólne wycieczki, wyjazdy. Jedną z takich rzeczy było zorganizowanie we wrześniu wyjazdu integracyjnego dla licealistów. Jechaliśmy razem na Mazury na 5 dni. I to było takie super dla mnie, że ja to mogę w ogóle zrobić, bo była nas tam ponad 100. No i że w ogóle mogę poznać ludzi, z którymi na co dzień nie mam tego kontaktu, a wiem, że są naprawdę mega fajnymi osobami. No, więc to było coś takiego dla mnie bardzo ekscytującego, bo dla mnie jest ważny taki kontakt bezpośredni z człowiekiem, więc tego jest naprawdę sporo. Na przykład Montessori Mountain School ma coś takiego, że spotykają się fizycznie w stałej przestrzeni albo raz w tygodniu, albo nawet chyba mają taką grupę, która się spotyka codziennie. Więc tak też zależy, jaką szkołę bierzecie, bo każda szkoła ma trochę inne w ogóle możliwości i też inaczej podchodzi do tego kawałka społecznościowego. Skąd w ogóle czerpać wiedzę na edukacji domowej? No i to, co jest najbardziej popularne, to po prostu podręczniki, że faktycznie my mamy taką możliwość wypożyczenia podręczników też ze szkoły, tak jak większość szkół to robi. Więc jeśli ktoś ma taką potrzebę mieć podręczniki i mieć tą teorię w książce zamkniętą, to oczywiście będzie mógł je dostać, ale to tylko w kontekście podstawówki, bo później w liceum już nie ma tej opcji. Ale tak, my też dajemy spis polecanych podręczników, więc większość uczniów jednak korzysta z tych podręczników, pomimo tego, że nie jest to wymagane czy obowiązkowe. Ale tutaj szkoły już wprowadzają bardzo różne rozwiązania, na przykład platformy edukacyjne, dzięki którym można po prostu szybciej, łatwiej dowiedzieć się, co potrzebujecie konkretnie przerobić i też macie taką precyzję w tym, co będzie na egzaminie już końcowo-rocznym. To właśnie uczniowie nie muszą rozwiązywać platformy, bo to, co jedynie muszą w edukacji domowej, to zdać te egzaminy. U nas do 2 tygodnia czerwca mniej więcej. No, więc nie muszą ich robić, ale ja polecam, bo po prostu zadania, które są już na platformie, potem jakby to jest pula zadań, która się losuje na egzamin bezpośrednio, więc myślę, że warto. Tak naprawdę platforma zaczęła być stworzona jakieś 2-3 lata temu, więc wtedy był jeszcze taki mniejszy zespół nauczycieli, ale tak, zawsze karty pracy po prostu tworzą nauczyciele przedmiotowi, czyli jeśli robimy karty pracy z polskiego, no to nauczyciel polskiego przygotowuje na bazie podstawy programowej i na przykład poleconego przez nas podręcznika taką kartę pracy. No to nie jest jakaś duża filozofia w tym, po prostu tak dosyć standardowo, bo właśnie w edukacji domowej to, co musicie zrobić, to, co jest wymagane, żeby w ogóle przejść do następnej klasy, bo jedno to, że musicie być zapisani do jakiejś szkoły, która Was prowadzi w tej edukacji, to takim obowiązkiem jest zdanie egzaminów w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu. Różne szkoły rozwiązują to przeróżnie. Szkoła w chmurze robi takie egzaminy online, ale są szkoły, które przeprowadzają egzamin stacjonarnie, każda w swoim po prostu, w swojej siedzibie, w swoim województwie. Jeszcze do tamtego roku była rejonizacja, czyli uczeń, który był powiedzmy z Dolnośląskiego, musiał chodzić do szkoły z Dolnośląskiego. Teraz już tego nie ma, więc jeśli jesteście z jakiegokolwiek zakątka Polski, teraz możecie zapisywać na przykłady do m.in. szkoły w chmurze, bo jesteśmy w mazowieckim, więc jeśli jesteście w małopolskim, możecie. Kiedyś to nie było możliwe, ale teraz już jest, więc to jest na pewno coś, co też wspiera przechodzenie na tą formę edukacji. I tak jak powiedziałam o tych egzaminach, to tutaj też szkoły przeróżnie rozwiązują to. Niektóre mają taką opcję, że tylko zdajecie na koniec roku szkolnego, czyli tam w maju, w czerwcu i macie powyznaczane przez szkołę terminy. Inne szkoły rozwiązują to w ten sposób, że możecie zdawać w dowolnym momencie i sami się zgłaszacie, kiedy chcecie zdawać, ale to już też trzeba się orientować po prostu w poszczególnych szkołach, jaki klucz one sobie przyjęły. Jak wygląda zwykle taki egzamin? No to tutaj też to mocno zależy od tego, jaką szkołę wybierzecie. Niektórym szkołom zależy na tym, żeby realizować całą podstawę programową od deski do deski. Dostajecie konkretny podręcznik, na podstawie którego macie się uczyć. Tutaj przypuszczam, że to może być trochę trudne, bo właśnie kilka lat temu jeszcze było takie przekonanie, że edukacja domowa tak naprawdę uczenie się cały dzień z podręcznika. Zwykle egzamin ustny to jest taka rozmowa po prostu z nauczycielem na pytania, które i tak dostajecie, przynajmniej u nas tak jest w chmurze, że dostajecie listy zagadnień i z nich sobie wybieracie, z których się przygotowujecie. W innych szkołach podejrzewam, że też dostajecie zagadnienia. Nie wiem, czy jak dużo, ale z tego co wiem, to te szkoły też się mocno różnią w ogóle podejściem i filozofią.
bywają szkoły minimalne, ale też bywają szkoły, które po prostu rejestrują edukację domową, ale też im zależy na tym, żeby był materiał bardzo szczegółowo zrealizowany. A szkoły minimalne ograniczają się do podstawy programowej i zupełnego minimum tej podstawy programowej. Czy nauczyciel podczas egzaminu daje jakiś feedback, tak? Jeśli to jest egzamin ustny, to zawsze uczeń dostaje feedback o tym, co było prawidłowo albo co było nie okej. I to zawsze jakby jest zawarte. I też to jest potem na protokole z egzaminu. Egzamin pisemny jest na platformie naszej, czyli tak samo jak się rozwiązuje karty pracy, tak jest też egzamin z przylosowanymi zadaniami z tej puli zadań. I tam uczeń widzi, jakie odpowiedzi są poprawne i często jest podpowiedź albo jakaś teoria w pigułce obok zadania, ale nie dostaje takiej całej na przykład treści połowy podręcznika, dlaczego i jak to w ogóle wygląda, więc jeszcze trochę to pogłębiając. Uczeń widzi, jaka jest prawidłowa odpowiedź albo jaka jest błędna. Czasami są teoria w pigułce, czyli tam jest taki wycinek, powiedzmy, podręcznika albo jakiejś treści takiej stricte związanej do przyswojenia po prostu. Przy egzaminach pisemnych, gdzie jest to około 10 zadań na egzaminie pisemnym jest, to nie ma jakiegoś dużego feedbacku, bo po prostu są najczęściej zadania zamknięte, zawsze to są zadania zamknięte na egzaminie i uczeń widzi, które po prostu zadanie jest poprawne, które jest błędne. Czy szkoła oferuje jakieś wsparcie dla osób na edukacji domowej? Tak, dostają dodatkowe wsparcie. Chociażby z takiego powodu, że mamy konsultacje z nauczycielami przedmiotowe, które dalej są jakby w tej ofercie darmowej, czyli są konsultacje z każdego przedmiotu oprócz języków obcych. Jak taka konsultacja wygląda? Na konsultacje przychodzą osoby, które mają konkretny temat, trudność, problem, pytanie i tam po prostu szukamy na nie odpowiedź, albo wątpliwość jest rozwiewana, czyli to nie jest taka forma wykładowa i teraz nauczyciel staje na godzinę przed tablicą i mówi temat z podręcznika, tylko to jest taka forma, że uczeń jakby też ma ten taki kierunek, że ja mam problem, idę z tym problemem i zostaje on rozwiązany. I jest jeszcze taka forma kursów z matematyki i z polskiego, które są kursami dla ósmoklasistów jedne i inne są dla licealistów i te kursy mają przygotowywać nas do egzaminów państwowych, czyli do egzaminu ósmoklasisty i do matury. Czyli na przykład uczymy się tam pisać rozprawki, analizujemy teksty, z matematyki rozwiązujemy arkusze maturalne, także to są takie formy wsparcia, które dajemy. Poza tym też trochę wcześniej powiedziałam o wydarzeniach online, które nie są już takie stricte związane z podstawą programową i ze szkołą, a są już trochę bardziej albo rozrywkowe, albo dalej edukacyjne, ale jakby dużo szersze tam jest rozumienie edukacji. Czyli na przykład były takie warsztaty z kreatywnego pisania, z Lego Masters, z gier planszowych. Pan Tomek Tokarz, który jakoś w tym świecie edukacji alternatywnej jest dosyć rozpoznawany u nas w chmurze, prowadzi też takie spotkania właśnie z historią. Tematyka wojenna, czyli jeśli ktoś jest zajarany wojnami i historią, to tam naprawdę można zejść do takiego szczegółu, jak się nazywa jakiś czołg, gdzie ja w ogóle takich rzeczy totalnie jestem zielona w tym. Ale jeśli kogoś to interesuje, to też jest tam na to jakieś takie miejsce właśnie na tych wydarzeniach online. I też są kręgi wsparcia dla rodziców, brzmi jakby było potrzebne wsparcie, ale po prostu gdzie rodzice mogą przyjść, porozmawiać i powiedzieć, jakie dzieciaki w edukacji domowej się uczą i podzielić się swoimi jakimiś radościami, ale też smutkami, że na przykład martwią się o to, że ich dziecko cały dzień leży na dywanie i się nie uczy. I tutaj też jest dla mnie na przykład pytanie, kto chce się uczyć? Czy rodzic chce, żeby dziecko się nauczyło, czy dziecko faktycznie ma się nauczyć? Także to też dla mnie, jak ktoś przychodzi w edukację domową albo w ogóle zmienia system, to tu jest duża taka praca właśnie wewnętrzna, rozwojowa po prostu, że dużo pytań się pojawia różnych. I na przykład to, że dzieciaki mają taki okres, że się po prostu nie będą uczyć. To jest taki naturalny proces odszkolnienia. I to widzę, że najczęściej rodzice najtrudniej znoszą, więc dużo tej pracy wewnętrznej na pewno trzeba zrobić i też dużo pytań sobie zadawać i szukać na nie odpowiedzi. Jak unikać natrafiania na fake newsy podczas uczenia się? Tak jeszcze dla zmierzenia tego z realiami, to powiedzmy sobie szczerze, czy szkoła systemowa to robi? W sensie, czy pomaga nam uniknąć fake newsów? Nie powiedziałabym. Ale to, co na przykład my zrobiliśmy wczoraj, a propos tych fake newsów, to przedwczoraj, zorganizowaliśmy na przykład takie właśnie spotkanie z nauczycielem historii u nas w szkole, a propos wojny na Ukrainie teraz. I
No i to była taka przestrzeń dla dzieciaków i młodzieży, żeby po prostu móc zweryfikować, jakie są fakty, jaki jest stan faktyczny, a co już jest, wiecie, jakąś taką nadmierną albo opinią, albo oceną, albo jakimś fake newsem właśnie. I już z sianiem dezinformacji i lęku. Oliwio, bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i za interesującą rozmowę. Zapraszamy wszystkich do śledzenia działań projektu Kontrasty i na naszą stronę internetową projektkontrasty.pl.